Jest taka prawda w nas, której boimy się odkryć i za którą nie chcemy podążać. Boimy się siebie i tego, co możemy odkryć. Ale tak naprawdę w tym wszystkim ten strach pochodzi od tego, co zostało kiedyś ukształtowane i powiedziane nam. W jaki sposób byliśmy traktowani? Jak dawano nam wsparcie, akceptację tego, jacy jesteśmy? Jak bardzo wspierano nas w tym, dokąd chcemy iść? I to tak naprawdę wiąże się z tym teraz, w dorosłym życiu. Wiąże się to wszystko, ta cała przeszłość, wiąże się z tym, co jest teraz. Złem nie jest to, że nie wiemy, i złem nie jest to, że musimy odkryć, bo to jest piękne i to jest fajne. Ale dojść do tego, że to jest piękne i fajne, to jest ogromny proces i bardzo długa droga. Mi to zajęło ze 30 ponad lat, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem, że zaczynam rozumieć i być świadoma tego, kim jestem, czego chcę, czuć siebie przede wszystkim taka, jaka jestem i akceptować siebie taka, jaka jestem, z tym, co mam. Jakie jest moje ciało, jakie mam potrzeby, jak lubię spędzać czas. I to wcale nie jest takie oczywiste. I to nie zawsze jest oczywiste, ale też i kilkanaście lat temu kompletnie o tym nie wiedziałam i kompletnie nie byłam tego świadoma, że jestem ważna, że moje potrzeby są ważne, że moje emocje są ważne, moje lęki. Ja nie byłam tego świadoma, że te lęki często zostały mi w jakiś sposób ukształtowane i został wgrany jakiś taki program Bój się. Też taki program, w którym ja mam patrzeć tylko na zewnątrz, zajmować się czyimś życiem. Jako dziecko zabrakło mi miłości i ciepła. Zabrakło mi akceptacji właśnie mnie, taka jaka jestem. Odpowiedzialności za mnie. Brałam tą odpowiedzialność ja na zewnątrz, za innych, jako dziecko. I byłam pochłonięta czyimiś problemami, czyimiś trudnościami. Byłam pochłonięta życiem moich bliskich, ale nie własnym. I żeby teraz powrócić z powrotem na tą drogę, to trzeba spotkać się z tą małą osobą, taką, która cierpiała, kiedy jej zabraniano, kiedy ją zatrzymywano, kiedy zabierano jej tą autonomię, kiedy zabierano jej czas tylko ze sobą. Często nieświadomie, ale zabierano. I teraz trzeba do tego powrócić i zobaczyć, w którym to momencie to się stało. I to jest niełatwe, bo właśnie ten powrót do tych momentów, w których wszystko było na nie, w których
nie byłam ważna, nie czułam się ważna. Trzeba sobie je przypomnieć i uświadomić, że one takimi były, że to właśnie takie było, że to, co się działo tam, po prostu było. I uświadomić sobie ten ból, poczuć go, ten lęk, tą odpowiedzialność za wszystko, tą niezgodę na to, co tam się działo kiedyś, ten brak bezpieczeństwa, zaufania, w których sytuacjach to zaufanie zostało wielokrotnie jakby zabrane. Gdzie jest prawda o tym, że ja jestem ważna, ale też i inni są ważni, bo w momencie, kiedy właśnie dojrzewam jako dziecko w przekonaniu, że czyjeś potrzeby są nieważne, to potem może być tak, że zbuduję taki mur obronny, w którym w dorosłym życiu moje potrzeby są tylko ważne i innych i inni ludzie przestają być ważni. Zaczynamy żyć trochę w kłamstwie, że to, co inni, jest nieważne. Ale to właśnie można zbudować przez to, że jako dziecko wciąż moje własne potrzeby i to, kim jestem, jaka jestem, jakby zostało mi zabrane. Niecelowo oczywiście, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo zostało. A moim życiem było żyć. A w moim dzieciństwie było cieszyć się życiem, radością i robić to, na co mam ochotę i tak jak lubię spędzać ten czas i swoje życie. Ale też mieć odpowiedzialność za coś, bo ta odpowiedzialność za coś dałaby mi takie przekonanie, że ja potrafię, że ja zrobię tak, jak potrafię najlepiej i że zostanie to przyjęte, to, co ja zrobię. I że nie zostanie to ocenione, zostanie to przyjęte takim, jakim jest. I tego mi zabrakło, tej właśnie takiej odpowiedzialności za coś jako dziecko, ale tylko do takiego momentu i tylko taka odpowiedzialność, którą jestem w stanie przejąć. Odpowiedzialność za takie rzeczy, za które ja mogę być odpowiedzialna. Przede wszystkim dotyczące moich takich potrzeb, miejsca, w którym mieszkam, przestrzeni, w której jestem, a nie potrzeb, a nie odpowiedzialności za sprawy dorosłych, czyli rodziców albo rodzeństwa, bo w momencie, kiedy tak jest, to niestety to jest za dużo dla dziecka, kiedy musi przyjąć odpowiedzialność za rodziców i jeszcze za rodzeństwo. I wtedy w dorosłym życiu często jest tak, że się nie chce wziąć tej odpowiedzialności za swoje życie, nie umie się jej wziąć, nie umie się stawiać granic, ale też uczymy się być odpowiedzialni za to, jakie podejmujemy decyzje, odpowiedzialni za swoje finanse, za swój odpoczynek, za swoje zdrowie, za pracę, jaką wykonuję, odpowiedzialność za dzieci, za czas, w którym jestem obecna, za przyjemności. No właśnie i w takim chaosie, w którym się kształtowaliśmy trochę, kiedy te role zostały pomieszane,
w dorosłym życiu może być ogromny problem ze znalezieniem takiego balansu w życiu. Znalezienia w takiej autonomii, gdzie jestem ja, a gdzie jest ta druga osoba. Gdzie jest coś, co powinno być zrobione przeze mnie, a gdzie ktoś powinien zrobić coś, bo to jest jego na przykład. W dzieciństwie zabrakło mi stawiania granic właśnie. Bardzo brakowało mi tego, żeby to rodzice mówili, kiedy czegoś nie można, a co można. Zabrakło mi tego, że rodzice mają też swój czas, mają też czas na swoje przyjemności, mają też czas na swoje potrzeby, odpoczynku, bycia samemu na przykład, w którym to mówią o tych swoich potrzebach, bo szanują je i jakby dają mi do zrozumienia, że oni są też ważni i te ich potrzeby są ważne tylko po to, żebym ja później umiała być odpowiedzialna za moje własne potrzeby i nie mieć poczucia winy, że ja je realizuję. A kiedy jest zaburzenie właśnie w domu i jakby to wszystko jest tak pomieszane, to i rodzice nie przyjmowali, znaczy jakby tych potrzeb swoich nie realizowali, to ja też przyjęłam, że moje są nieważne, bo też weszłam w taki schemat, że czyjeś potrzeby są ważniejsze niż moje własne. Albo moje są najważniejsze, a innych już nie wtedy, więc totalny chaos. I potem bardzo dużo jest tego właśnie poczucia winy, że robię coś dla siebie, a nie powinnam. Za dużo spędzam ze sobą czasu, a nie powinnam. Za bardzo patrzę na zewnątrz i ustawiam innych, ale to też może wynikać z tego, że ustawiam innych, bo tak bardzo kontroluję i tak bardzo się boję, żeby w moim dorosłym życiu coś nie zostało tak mocno zaburzone, jak w domu rodzinnym. Jakby próbujemy trochę wyprostować te nasze drogi, wyprostować to nasze życie, czyli przyjąć je takim, jakim jest, ale też przestać żyć w iluzji. I dzieją się wtedy różne właśnie schematy, w którym to ja mogę zabierać też przestrzeń innym, bo kiedyś ta przestrzeń została odbierana mnie. I u mnie tak właśnie było. I kobiecość moja dopiero się kształtuje i ona dopiero odżywa za każdym razem, kiedy uświadomię sobie, czego chcę. I jest wiele w tym wszystkim wciąż tego lęku takiego, czy dobrze robię, czy idę we właściwym kierunku. Narasta też taki lęk, że chcę inaczej, chcę i robię to inaczej niż było kiedyś w przeszłości. I oczywiście zmienia się wszystko, ale wciąż żyję w tym lęku, że pewnego dnia może znowu pójść coś tak, jak było w moim na przykład życiu z lat młodzieńczych, z dzieciństwa i że ja też pójdę tą drogą. I ten lęk cały czas jest. Jakby nie ma tego zaufania też do siebie. Ja będąc taką młodą kobietą, na nowo sprawdzam, na nowo trzymam gdzieś siebie w tym wszystkim, żeby iść cały czas kursem i tą drogą, która jest właśnie moja. I wiele jest takiej niepewności.
I jeszcze wiele zauważyłam w dorosłym życiu jest tego lęku z dzieciństwa, tej małej osoby takiej, która często cierpi, która boi się samotności, która jest bardzo zazdrosna, która nie wie, dokąd ma pójść, która czasem nie wie, co ma ze sobą zrobić, która często myśli o innych, bierze za dużo na siebie, na przykład w relacji, za dużo bierze na siebie jakiejś takiej odpowiedzialności za to, co zrobią inni. A to wynika z tego, że ta odpowiedzialność była mi kiedyś wręczona w pakiecie z moim własnym dzieciństwem. Nieświadomie oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że zostało mi to dane i czasem to się ciągnie. Ten brak odpowiedzialności i ten brak stawiania tych granic, poczucia ważnym wpływa na relacje, strach, że nie dam rady. Jest to wszystko związane z tym lękiem z dzieciństwa. Małej osoby we mnie, która wciąż jeszcze cierpi, która wciąż jeszcze pewnych rzeczy nie rozumie i które powtarzają się w dorosłym życiu. A przecież to dziecko we mnie, ono cały czas jest. Tylko jeszcze poranione. Tylko jeszcze żyjące starym życiem właśnie. Tym domem, w którym jedyną odpowiedzialnością, może nie odpowiedzialnością, ale to dziecko, które przyjęło wszystko z myślą o innych, a nie o sobie. Ale jest też ta dorosła część, która już nie jest odpowiedzialna za nikogo, która już może ufać, która może kochać, która może wybierać kierunek, jaki chce, która może widzieć swoje emocje, swoje uczucia, prawdę o sobie właśnie, widzieć siebie piękną, ubierać się na przykład tak, jak lubi, jak czuje się kobieco i pięknie, kupić sobie to, co sprawia jej radość, coś, co jest dopasowane, coś, co jest wygodne, coś, co jest, mieszkać w takim środowisku, które sprawia jej radość, które daje jej energię do życia, do kreatywności, spędzać czas na przykład w przyrodzie, którą kocha. Otaczać się ludźmi, z którymi czuje, że rosną jej skrzydła, z którymi czuje się szczęśliwa. Robić takie zajęcie, robić taką pracę, która daje nie tylko pracę, ale też czas, w którym czas jest wypełniony miłością, spokojem, wolnością właśnie. I to jest ta dorosła część. Przynajmniej u mnie, ja to widzę, to jest ta moja dorosła część, w której ukształtowałam siebie i widzę siebie taką, jaka jestem i siebie taką lubię. Taką dorosłą kobietę, którą siebie lubię za to, jak wyglądam, za to, jaki mam kontakt ze światem i z ludźmi, jakie mam wartości, jaką tworzę bliskość z innymi ludźmi. Uwielbiam tą bliskość jako dorosła kobieta, że ludzie są dla mnie ważni, że ten czas ze sobą jest dla mnie cenny, że wolność robienia czegoś jest dla mnie ważna właśnie. Że piękno, jakie mam w sobie, ono jest i ja je widzę właśnie jako ta dorosła osoba. I mogę pójść, gdzie chcę. I mogę powiedzieć nie, kiedy chcę. I mogę
Mogę być smutna i mogę być zła i rozumiem swoje emocje i czuję je i mogę. Że nie udaję, że jestem sobą. I to jest ta moja dorosła część. Że mówię nie wtedy, kiedy czuję, że jest nie. I ja umiem to zrobić jako dorosła. Że wybieram czasem drogę, w której gdzieś błądzę, ale to jest moja droga i to są moje decyzje. Ale też ta dorosła część mnie widzi, że jest to małe dziecko poturbowane wewnątrz, ale poturbowane w taki sposób, że zabrakło mu tej miłości. I często sobie mówię, jako ta dorosła osoba, do tej małej mnie, jak ją bardzo rozumiem. I to przynosi ukojenie. Często mówię do tej siebie małej, przytulam ją. W mojej wyobraźni przytulam, podchodzę, przytulam, głaszczę. Biorę za rękę, kiedy idę na spacer, tą małą mnie. Zabieram już z miejsc, w których nie chcę być. Opiekuję się tą moją maleńką osobą. I to mi daje takie ogromne poczucie bezpieczeństwa i połączenia mnie dorosłej z tą małą mną. I czuję też ten lęk mnie małej. I koję ten lęk. I głaszczę ten lęk. I jestem z tym lękiem mnie maleńkiej. I z tymi sytuacjami, które się przydarzyły w moim życiu, nie przydarzyły, ale które miały być w moim życiu, może tak, i które miały mnie ukształtować, i które miały mnie zbudować taką, jaka jestem teraz, abym rozumiała siebie i małą, i dorosłą. Bo to wszystko było potrzebne mi. Ja to teraz widzę. I już nie boję się tak trudnych dni. I nie boję się już tak tych trudnych emocji. I choć jeszcze boję się zostać sama. A w relacji jeszcze czuję, jakby partner był tą osobą z mojego dzieciństwa, którą powinna być, to już coraz częściej wchodząc w siebie, w tych sytuacjach trudnych, w moim dorosłym własnym życiu, kiedy czegoś nie akceptuję, kiedy czegoś nie chcę, kiedy czegoś się boję, to wracam właśnie do tego dzieciństwa, do tych momentów, w których się właśnie bałam i w których byłam nieważna, i w których byłam pomijana, i w których byłam oszukiwana, i w których byłam zagubiona. To w tej relacji właśnie widzę, że to ta ja mała właśnie, nie ta dorosła, bo ta dorosła się niczego nie boi, ona jest odważna, ale ta mała się boi, ta mała cierpi. I tą małą wtedy w tym dorosłym życiu, w tej dorosłej relacji trzeba ukochać. I robię to najlepiej jak potrafię. W dorosłym moim życiu kształtowało się coś takiego, że ja chcę mieć dla siebie pewnych ludzi, zwłaszcza tych najbliższych, tylko dla siebie. Bo w momencie, kiedy nie mam to i kiedy muszę się dzielić tą dorosłą osobą, która jest ze mną, z inną osobą, to czuję lęk, że ta osoba wtedy wybierze tamten kierunek, a ja zostanę znowu sama. I jest ten lęk. Ale wiem, że już zaczynam wchodzić na tą drogę, w której nawet jeśli ta dorosła osoba wybierze inny kierunek, inną drogę, to ja zaopiekuję się tą małą, która wtedy będzie się bardzo bała, która będzie wtedy przerażona, która będzie cierpieć, która będzie smutna. Zaopiekuję się nią, przytulę ją. I ja wezmę odpowiedzialność za tą małą właśnie mnie.
Już nie będę oczekiwać, żeby ta druga osoba dorosła nie robiła czegoś, bo mnie to boli. Nie była zawsze przy mnie, bo musi być. Ale ja siebie przyjmę właśnie z tym lękiem. Ja sobie dam to bezpieczeństwo tej małej. Ja już nie potrzebuję, żeby to ktoś robił z zewnątrz, ale ja sobie dam. I to mi pomaga właśnie, kiedy tak sobie myślę o sobie, nie? Kiedy sobie myślę, dobra, to teraz chodź kochana, pójdziemy sobie na spacerek, pobędziemy trochę same ze sobą. Niech się dzieje, co chce. Ja Ciebie przytulam, ja z Tobą jestem i ja zadbam o Ciebie, o Twoje emocje teraz. Już nie musisz przyklejać się do tej osoby, już nie musisz przyklejać się do mamy, do taty i nie musisz się przyklejać do partnera, żeby on Ci to dał, bo kiedyś Ci to zabrakło w dzieciństwie. No właśnie, bo często jest tak, że ta mama i tata jest w tym partnerze. My widzimy tą mamę i tatę w tym partnerze i to od tego partnera wtedy oczekujemy tej miłości rodzicielskiej. Ale żeby to odwrócić, ten stan, to my musimy sobie to sami dać. Poczuć się mamą i tatą w jednym i poczuć się mocnym, tym dorosłym, którym obecnie jesteśmy dzisiaj, w tym momencie, teraz, kiedy to nagrywam. Jestem dorosłą osobą, ale wciąż czuję tą maleńką, wystraszoną. I ja przyjmuję ją z tym stanem obecnym. I ja o nią dbam. I daję jej wszystko tego, czego potrzebuje w tym moim dorosłym życiu. Ta ja dorosła daje tej małej dziewczynce. I coś się zaczyna zmieniać, kiedy tak robię. I zaczyna się zmieniać patrzenie na świat, patrzenie na innych, a przede wszystkim uświadomienie sobie, że ja jestem ważna. Ale ważni są też inni, ich potrzeby. Ważna jest też ich radość, ich piękno. Że ja jestem ważna jako kobieta, ale inne kobiety też są ważne. I też są piękne, bo ja chciałam przez jakiś czas ja się czuć tylko piękna, że jestem najpiękniejsza i nie ma niczego innego. Bo ja chciałam być cały czas najważniejsza i najpiękniejsza, żeby tak na mnie patrzono. Tylko dlatego tak się działo, że mi zabrakło właśnie tego w moim takim dorastającym życiu. I ja poszłam w tą stronę, w której chciałam tego nadmiar, chciałam tego po prostu nieskończenie wiele i tylko ja. No bo ja tego nie miałam i to jest okej, że ja teraz tak mam. Ale kiedy popatrzę na to, że ja chcę się czuć piękna i ważna, to też sobie mogę pomyśleć, kurczę, inni też są piękni i ważni. Inni też mają uczucia. Inni też mają trudne emocje. Inni też chcą pobyć sami. I na przykład dotyczy to naszych partnerów, nie? Że oni chcą też pobyć sami. Że oni też chcą popatrzeć na piękno na przykład mężczyzna, innej kobiety. Albo my na piękno, męskość innych mężczyzn do kobiety. I w momencie, kiedy zaczynam rozumieć, że tak, inni są też ważni, to przestaję się bać, że inni postrzegają też świat tak, jak ja chcę postrzegać. I ja zaczynam właśnie chcieć patrzeć na świat, na innych ludzi. Nie spuszczam głowy, tylko na nich patrzę i ich podziwiam. I nie odbieram temu partnerowi, żeby też chciał patrzeć i podziwiać, i uczyć się, i rozwijać. I nie mam lęku, że odejdzie. A zaczynam rozumieć, że on robi to, co ja, a ja robię to, co on. Bo jesteśmy ludźmi i musimy żyć, i musimy się rozwijać, i musimy się zmieniać. Musimy mieć kontakt ze światem. Czy zawsze tak jest? Nie. Bo ja dopiero to buduję w sobie, ja dopiero to w sobie rozwijam. To piękno, tą kobiecość, to patrzenie na siebie, docenianie siebie, bo wtedy
też i doceniam innych i nie ograniczam ich wolności, ich potrzeb. I to się zaczyna dziać. Jestem za to wdzięczna, że tak można i że to w ogóle działa. Ale pomaga mi ten właśnie powrót do tego małego dziecka, bo to tam zostały zaburzone pewne rzeczy. Zabrakło tam czegoś. Ale gdyby tak popatrzeć jeszcze na to z góry, to niczego tam nie zabrakło. Wszystko miało być tak, jak jest. I ja to przyjmuję takim, jakim jest, bo dzięki temu zaczęłam szukać w dorosłym życiu, jak pewne rzeczy uleczyć. Dzięki temu zaczęłam rozumieć schematy, jakie działają w świecie. I dzięki temu zaczęłam rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, każdy człowiek, ja. Zaczęłam rozumieć swoje uczucia dzięki temu, że chciałam odkrywać więcej i więcej o sobie, rozumieć i więcej wiedzieć o sobie. I ból, z którym musiałam się spotkać, zmusza mnie, żeby zadawać sobie pytania, co dalej, jak mogę z tego wyjść, jak mogę poczuć siebie, odbudować siebie, jak mogę odbudować moje dzieciństwo i zaakceptować je takim, jakim było, pokochać je, bo ono mi teraz dało tą możliwość odkrywania siebie, możliwość wchodzenia w siebie głębiej, zadawania sobie pytań głębokich na poziomie emocji z dzieciństwa i emocji, które są obecnie w moim życiu, nie? I te emocje w obecnym życiu prowadzą mnie do emocji z mojego dziecięcego świata. Pamiętam też taki czas, w którym uciekałam bardzo do marzeń, do idealizowania sobie świata, wyobrażania sobie świata, w którym czuję się bezpiecznie. Bo kiedy ból przerastał mnie, w którym sobie nie dawałam rady już, to chciałam być gdzieś indziej myślami. I dziękuję za umysł, bo on wtedy pozwolił mi wykreować taki świat, w którym czuję się bezpiecznie i dobrze. I zauważyłam, że w dorosłym życiu też żyłam trochę taką iluzją. I niestety nie widziałam świata takim, jakim jest. I tam w tej iluzji były i dobre rzeczy, i złe. Rzeczy, które przerastały mnie, które wywoływały ogromny lęk. Ta wyobraźnia, ona po prostu tak negatywnie potrafiła poprowadzić mnie, że ja w którymś momencie po prostu wpadałam w stan depresji, smutku, cierpienia, bo dla mnie się to wydawało takie bardzo realne, takie, że to przyjdzie do mojego życia, że to będzie w moim życiu. A w momencie, kiedy zaczynam z tym być, zaczynam się tym opiekować i łączyć to ze światem z przeszłości, z tą przeszłością właśnie dziecięcą moją, to zaczynam rozumieć, że to pochodzi stamtąd. I świat zaczyna się być takim, jakim jest w życiu dorosłym, czyli zaczynam widzieć wreszcie to, jak jest naprawdę. Bez właśnie wyobrażania sobie o tym świecie różnych rzeczy. I to uspokaja, wycisza. Kontrola staje się lżejsza, staje się mniejsza i już nie ma aż tak głębokiej kontroli, bo widzimy świat, jakim jest, bez iluzji, bez takich dodatkowych okularów, które nie do końca są takie jak ten świat, kiedy zdejmiemy te okulary, nie? No więc w dorosłym życiu też potrzebowałam jakby już przestać wyobrażać sobie coś, jakim bardzo chciałabym, żeby było, w którym jest bezpiecznie i dobrze, ale zaczęłam bardziej schodzić na ziemię i widzieć ten świat i tych ludzi takimi, jakimi są. Z problemami, z emocjami, że jest przemoc, że jest agresja, że jest bieda, że są ludzie zranieni, zagubieni, że nie zawsze mamy to w danym momencie, czego chcemy i że czasem musimy pewne rzeczy zrozumieć, pomału rozwijać je, żeby do czegoś dojść, że nic się nie dzieje jutro, że na coś trzeba popracować,
że musi nasza świadomość się zmienić, żebyśmy coś dostali, żebyśmy potem umieli to przyjąć, do czego dążymy, czego chcemy, czego pragniemy. Jakby wszystko zaczęło się łączyć ze sobą. I wyobrażenie o tym, że chcę mieć piękny dom, dużo pieniędzy na koncie, być w miejscach, które są tylko w mojej wyobraźni, a nie zawsze umiałabym czuć się dobrze w tym miejscu na przykład, nie? Albo że to miejsce nie jest dla mnie, bo ja bym nie dała rady emocjonalnie, żeby to coś było ze mną. Bo klimat, bo środki jakieś finansowe, ale nie tylko, ale też, bo coś mi nie odpowiada, bo ja tego nie czuję, a tylko chcę, bo sobie wyobrażam. Albo żyć w relacji, w której tak naprawdę ja bym nie umiała żyć i z człowiekiem, z którym nie umiała żyć. I dostaję człowieka, którego mam odkryć, który na początku może mi się wydawać nie dla mnie, a tak naprawdę, kiedy spojrzę na to szerzej i głębiej, to widzę, że dostałam człowieka, z którym mogę się rozwijać, dzięki któremu mogę zobaczyć swoje słabości z góry, lęki. Mogę podjąć pracę, działanie jakieś, że nie stoję w miejscu, a coś się dzieje. Rozwijam właśnie swoje życie dzięki tej drugiej osobie na przykład, nie? I choć bywa mi bardzo trudno, może z tym partnerem, z tym człowiekiem, to ja widzę, jak ogromnie dużo mi daje ta relacja. I jestem z tej relacji nie dlatego, że dostaję jakieś materialne rzeczy, ale dostaję ogromny rozwój i wsparcie dla siebie samej. Mogę się zmieniać. Mogę siebie odkrywać. Więc to wyobrażenie o życiu, do którego uciekałam w dzieciństwie i potem przez długie dorosłe życie. I właśnie ten rozwój mój i te moje wszystkie emocje pozwolimy ściągnąć te klapki i przestać żyć w tej ciągłym wyobrażeniu o świecie jakim jest, ale właśnie zaczęłam stąpać po ziemi takiej, jaka ona jest. I czuć tą ziemię, i czuć to wszystko, co mnie otacza, jakie jest, jakie naprawdę jest. Nawet jeśli ma to mi spowodować jakiś ból w moim ciele, spowodować strach, ale ja mam w ten strach wejść. Ja mam go poczuć. Ja mam podjąć jakieś działanie, kierunek właśnie. Coś uleczyć, coś zrozumieć, ale już nie wizualizować, już nie żyć w jakimś świecie, w którym coś jest tylko w mojej głowie, ale takie, jakie jest naprawdę. I nie mówię, że marzenia i ta potrzeba, chęć, żeby coś się zrealizowało w naszym życiu pięknego, że to jest niemożliwe i że nie można. Można. I to się zrealizuje w naszym życiu, ale najpierw, żeby do tego dojść, będą się działy różne rzeczy, nie? Różne sytuacje, różne emocje, różne trudności. I w momencie, kiedy te wszystkie trudności przerobimy, zaakceptujemy dany moment, zobaczymy dany moment, zobaczymy siebie w tych wszystkich momentach trudnych w drodze do tego celu, do tych marzeń, przerobimy to wtedy to przyjdzie wszystko i to się objawi w naszym życiu, nie? Trzeba być właśnie w tym wszystkim spokojny. I ja też właśnie, choć bywają takie dni, że nie daję rady już i padam emocjonalnie wykończona od kontroli, od smutku, od pracy takiej wewnętrznej z przeszłością, z tych zmartwień o przyszłości, to tak głęboko wierzę, że wszystko, co się wydarza w moim życiu, jest potrzebne do mojego wzrostu, do mojej zmiany, do życia, zobaczenia i bycia w tym życiu takim, jaki jest. I to jest takie piękne właśnie, że im bardziej w nim jestem, tym bardziej jestem szczęśliwa, tym bardziej jestem świadoma, tym bardziej
kocham i akceptuję siebie, ale też kocham i akceptuję innych ludzi, tacy jacy są, nawet jak mnie czasem krzywdzą. Czasem jak czegoś nie krzywdzą w taki sposób, że zadają mi jakiś taki ból, ale to jest ich ból i oni ten ból wyrzucają na mnie, ale kiedy jestem świadoma siebie, to ja nie biorę tego jako własne, tylko to biorę jako jego, jako tej osoby, jako jej. A ja zachowuję taką stabilność w sobie, bo ja już znam siebie, ja już wiem, że to jest jego, nie moje. I ja mogę iść dalej. I mnie nie zrani ta druga osoba tym, że ona wyrzuca na mnie swój jad, swoje emocje, swój strach, swoje lęki, bo ja już znam siebie. A ja znam siebie, wiem skąd te emocje pochodzą i wiem skąd one są, a one pochodzą z różnych sytuacji naszych w życiu, z niezrozumienia siebie, z bólu, który w nas siedzi, to wtedy mnie to już nie rusza. Ja nie obwiniam tego człowieka i ja nie wyrzucam jadu na niego, tylko pokornie patrzę i czuję i widzę. I wybieram na przykład drogę, w której daję mu przestrzeń, bo ja póki co nie chcę z tą osobą być blisko, na przykład, jeśli mogę, i wybieram wtedy własny kierunek i miejsce, w którym czuję się bezpiecznie, bo wtedy wiem, że dbam o siebie, o swoje życie. Zatem dla mnie ta kobiecość, ona kwitnie w momencie, kiedy bardziej i głębiej poznaję siebie każdego dnia i kiedy jestem ze wszystkimi stanami, kiedy jestem też z przeszłością, z tą małą sobą i z tą dorosłą. Kiedy widzę moje i słabości, rzeczy, które zostały kiedyś zaburzone i mocne rzeczy. I widzę rzeczy, z którymi się nie zgadzam i które bardzo lubię, które akceptuję. Widzę ludzi, których nie chcę czasem, żeby byli w moim życiu, ale ja ich przyjmuję tacy, jacy są. I jestem z nimi. I też widzę wtedy, że i oni inaczej mnie traktują. I nie oceniają, bo ja ich nie oceniam. I też zrozumiałam właśnie, że inni są ważni. Bo do tego rozumiem, że ja jestem ważna. I już to tak nie boli. I już nie wywołuje we mnie lęku odejścia, zostania samej, samotnej. Chcę otaczać się ludźmi i robię to małymi krokami. Chcę otaczać się ludźmi, chcę dzielić się moim życiem z drugim człowiekiem. I chcę też w przyszłości dawać życie, dawać szczęście i miłość i akceptację komuś, za kogo będę odpowiedzialna. Ale najpierw chcę tej odpowiedzialności nauczyć się ja. Dawania sobie wszystkiego, czego ja potrzebuję, rozumienia wszystkiego tego i tych wszystkich umiejętności, tych wszystkich zachowań, stanów, lęków, widzenia tego, akceptowania tego, bo wtedy wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka będzie o wiele łatwiejsze, o wiele prostsze. I mówię tutaj o dzieciach, bo wtedy będę rozumiała, skąd pochodzą te wszystkie stany tego człowieka. Będę wiedziała, jak zarządzać tym, w nim, żeby umiał w to w sobie widzieć, kochać, podążać za tym, bo ja wtedy właśnie rozumiem siebie, nie? Zatem chyba tyle z tego wszystkiego. Kochanie siebie jest piękną rzeczą, niełatwą, ale jest piękną. I bycie dla mnie dzisiaj w tej przestrzeni, w tej zieleni i takie poświęcenie, dużo dzisiaj czasu poświęciłam dla siebie, aby właśnie dać sobie ten czas, mój własny, to co kocham, czego pragnę i z czym dobrze się czuję. I kwitnę. I czuję się dobrze ze sobą dzięki temu, że daję sobie wszystko to, czego potrzebuję. Nawet jeśli jestem zła i pójdę i powiem o tej złości, o tych lękach, to jest moje.
i dbam o nie najlepiej, jak potrafię. I to jest miłość, to jest kochanie siebie. Prawda o sobie, prawda o świecie, takim, jakim jest ten świat i takim, jacy są ludzie i taka, jaka jestem ja. Wszystko się łączy i daje spokój i zmianę i wolność i życie.